A jeśli jesteś niegotowa, to się śpiesz. O, bo zobaczcie, ile tu jest sęków. Musi iść! O, kupione z numerami, nie kradzione. Witam, panie. Witam serdecznie, panie Romku. Przywieźliśmy troszkę większą łuparkę, żeby pan spróbował, jak wygląda silniejsza łuparka z naszej firmy. Dziękuję, bo o ile słyszałem, to nie troszkę większa, tylko 2 razy większa, bo tam tu jest 11, a tam będzie 22, no to siła 2 razy taka, no nie? Zaraz zobaczymy, jakie będą różnice. No. Nie, no tu siłownik to jest siłownik to jest siłownik. Czeka pan, ja pomogę. Nie, damy radę. To waży, ponad 300 kg to waży. Ponad 300 kg. O, to waży. Jedziemy do Krakowa. Ty jedź też. A jeśli jesteś niegotowa, to się śpiesz. Pomalutku. Dobra. Siedzimy. Gra. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. Nie wiem, po co jest to. Ja to zdemontowałem, to przeszkadzało w robocie, ja to dam, bo to leży w warsztacie, no nie? Ten taki, tu takie były, po co jest ta blacha? Że to ma pchać w pień, no nie? Do Tak, czego jak one? rozłupujemy metry, łuparka ma 110 cm wysokości łupania. Jak łupiemy metry, to lewą ręką przytrzymujemy sobie tego klocka i dodatkowo to jest wymóg bezpieczeństwa, że cały czas 2 ręce operatora muszą być zajęte. Żeby druga ręka nie dostała się pod klin łupiący, no nie? Dokładnie. No ale ja tak obmyślałem sobie, no przecież to dziecko tego nie obsługuje, tylko dorosły człowiek. Wiadomo, że dorosły człowiek nie będzie pchał tam ręki. Tak myślałem sobie, bo ja zasady metrów nie łupię, tylko łupię pniaki, no nie tak jak tam widać. Bo no od razu popiłuje się, prawda, z grubego na pniaki i wtedy pod łuparkę. Połupałem ładnych kilkanaście metrów drzewa, może nie kilkanaście, tylko może i 20 parę. Tu widać na tych stosach trochę jest. Trochę tu przygotowałem się do łupania. Suche jak łupałem, to suche już jak to się mówi przez komin wyszło, bo i suche łupałem. Miałem zeszłego lata drewno, suche świergi, naprawdę suche, sękate. No powiem tak, że maszyna dobra, bardzo dobra, wyręcza człowieka w pracy, ale trzeba się liczyć z tym, że jak się trafia drewno, pokażę takie coś, jak się trafi takie z odzioma, no nie, to jest odziom. Jeszcze kręty słój albo sęki, no to niestety było ciężko. Jednak to jest raczej no jak to się mówi, no 11 ton. Łupie bardzo dobrze, ale trzeba się liczyć z tym, że jak się trafi mocno sękate, to niestety trzeba brać po oflisach, nawet z 4 stron. Nawet nieraz trzeba odwrócić na drugą stronę, jak z jednej strony nie idzie, dopiero to pójdzie. Odcinane oflisy, no nie? Ale już środka bym nie przyłupał. Nawet się nie brałem, bo środek nie pójdzie. Tak. Niestety. Tu trzeba większej maszyny. To jest wierzba. Już trochę przyschnięta, bo cięta była w zimę. No będziemy próbować. Ja znajdę takiego w środku, tam jest on przywalony, takiego, który w ogóle tam nie dała rady rozłupać. Ja ją zabezpieczałem, żeby nie zalało mi deszczem, no nie silnika, bo tego przestrzegałem. Tu zawsze trzeba odkręcić, żeby Odpowietrzyć. żeby odpowietrzyć. Całkiem się nie odkręca, prawda? Tak. Tylko ja popuszczam na parę tych i żeby mi się nie dostała tu trocina czy jakiś brud, puszeczkę. No zawsze osłona, no nie? O tak. Tutaj będzie duża zmiana, bo tutaj już jest silnik siłowy. Tak, no to nic. To ja takiego wtyka znajdę, bo tu jest 16 amper. Da się radę. Tylko trzeba mi to zmienić, to gniazdo. I na ile tam wtyków? Jest na 4 czy na 5? Na 5. O cholera. A to, Także jedynie tu wpniemy 32, a tu jest 16 już to damy radę. do łuparki. Damy radę. Damy radę. Jak macie redukcję, to dobrze. To nie będziemy musieli tego wtyka przekładać. No jest, dobra. Niech się chwilę rozgrzeje olej. Ja tu postawiłem pniaka. Nie stawiać na dole, tylko zawsze masz mi postawić tu i na dole się schylać, no nie zabierać. Nie ma pan rękawic? Ja dam panu rękawicę, niech ona się grzeje. Nówki, tylko że są pomieszane. Lewa, prawa, dobrze, już mamy. Kupiłem, bo trzeba rękawice mieć, bo
Proszę, niech pan założy O, dziękuję bardzo. rękawice, bo to drzewo to jest drzewo. Szarpie ręce, szkoda rąk. O, kupione z numerami, nie kradzione. Tak. No i dobra. A damy na przykład takiego. I zobaczymy. Nie jest on za bardzo sękaty, ale to już jest dość grube. Na środek, na serce. No i niestety. Nie da rady. Spróbujemy jeszcze raz. No niestety. Czyli chcę większej. Bo to już odziom. Jeszcze kręty słój, niestety. Będzie smutek w oczach. Bo to jest cholerstwo ciężkie, sękate jest. Od razu mówię, że ciężka sprawa. Bo zobaczcie, ile tu jest sęków. Właściwie nawet nie wiem, gdzie środek, no niby tu. No niestety. Wcina się, ale nie pójdzie. I jeszcze gorsze, wie pan, trzeba chwilę zaczekać, żeby oderwać je do góry. No poszło. Jeszcze możemy spróbować tak. Po flisie, no nie? Tak. Ja już to przetestowałem ileś razy. Czeka pan, panie szanowny, czeka pan. Najpierw zabierzemy tą, bo musimy tą tu wciągnąć na to dobra. miejsce. To ją zabierzemy. Da pan mi rączkę jedną? O. To bajka. Dobra, stawiamy. Później ją obmiotę z tych trzasek. Powiecie, tą łuparkę to miał ten Romek. Ten, wiecie, świr, co na byku jeździ. Tak. O, tam jest płyta dużo większa. Dobra, stawia pan. O, Będzie działać. Zaraz zobaczymy w minę pana Romka. Na pewno będzie duże zdziwienie. Będzie bez porównania. Od razu dajemy twardego zawodnika na dzień dobry. To jest bardziej dedykowana dla osób, które przygotowują sobie kilka metrów sześciennych opału na zimę, gdzieś do pracy, do palenia w jakimś kominku, a duża łuparka jest typowo przystosowana dla osób, którzy typowo ogrzewają domy drewnem opałowym, którzy przygotowują 10, 15, 20 metrów sześciennych drewna na sezon grzewczy. Na pewno pan Romek przyszykował jakiś specyfik, który będzie chciał zaskoczyć tą łuparkę, ale myślę, że nie da rady. mam siłę, mam. Siłę mam. To jest siła. I w rękach, i w przewodzie. No, całkowicie. Ale jest dwa razy to samo. Co 2 razy to samo. Dwa razy męski. Zaraz. Co my zrobimy? O, cholenda, bo to szybko jest. Ewentualnie przerzucimy wtykę 32 na 16. Co jest ważne, tutaj mamy silnik trzyfazowy, czyli potrzebne nam jest wtyka. W łuparce jest 16 amperowa na 5 bolców. I tak jak tutaj pan Romek ma przewód, ale z dwóch stron jest wtyka. Czyli musimy jedną wtykę odkręcić, to daje dla pana Romka, Tak. a założyć gniazdo. A założyć gniazdo. Tak, rozumiem. nawet A, tak tak. nie powinno nigdy być z tego względu, że jeśli włożymy to w sieć, to od razu z automatu tutaj idzie nam prąd. Czyli tak nie może być. Trzeba mieć z jednej strony gniazdo, z tego względu, że kiedy ciągniemy kabel, przewód, to żeby nikogo No nie prąd nie poraziło, kopnął, nie poraził prąd. Nie poraziło tym, Tak, tak. także szybko zmieniamy Dobrze. wtykę na gniazdo i zaczynamy próbę. Dobrze. Trzeba wcisnąć i trzeba przykręcić i przydałaby się trzecia ręka. Tak. I mamy gotowe. Weźmie pan tego krzyżaczka. To ten jest kulturalniejszy, tamten jest za gruby stanowczo. No. Mostek był założony. założony. Tak, bo tak trzeba robić, no nie? Że ten mostek trzeba dać, tak mi powiedział elektryk. Dobra, czarny miał pan tam jako 0. Mostkowany był tak, na niebieskim zero, te zero jest, on niby czarny, to jest taki to niebieskawy jest. O na tym. Tak, to było zero. To było tak, zero. To było zero i z zera na prawą stronę był mostek. Z zera na prawą stronę mostek, a dookoła te 3 fazy. Tam kolejno, to już tam połapiemy się. Co jest fajne,
Nie musimy pamiętać, jak tutaj są ustawione fazy, bo w łuparce w gnieździe jest przełącznik lewo-prawo. Czyli nie trzeba mieć tablicy rozdzielczej z przełącznikiem lewo-prawo, wszystko można ustawić sobie przy łuparce. Od spodu płaskim śrubokrętem zamieniamy sobie fazę, tak żeby kierunek obrotu silnika był prawidłowy. Nie wybuchnie, Nie wybuchnie. na pewno. Jest! Zadziałała nam w lewo. I teraz cała sztuka jest, panie Romku, Przełożyć? tutaj. O, A to chytre urządzenie. śrubokręt. Tak, i już jest zmieniony. I już mamy prawidłowy kierunek obrotu. Aha! Przede wszystkim maszyna 2 razy większa, gruby cylinder. Tłoczysko jest 2 razy na pewno grubsze niż tamto. No, klin też jest odpowiednio większy. No i będziemy próbować. No to co, panie Romku, kilka słów o łuparce. Tak, Nacisk 22 tony, silnik 5,1 kW, trzyfazowy. tak, tak. Łuparka ma własny zbiornik oleju, 24 litry oleju się tutaj mieści, także też jest małe prawdopodobieństwo, że gdzieś ten olej nam się będzie grzał i ta łuparka będzie nam wytracać moc, czyli mamy cały Tak. czas dostępną pełną moc Tak. tej łuparki. I wysokość łupania mamy 110 cm, Tak. czyli normalnie metrówki. Czyli takie metrówki będziemy zaraz łupać. No i maszyna jest bardzo solidna, ona waży 310 kg. No jak zdążyłem to zauważyć, Także jest to się bardzo, rzuca, no jest bardzo różnica, masywna. popatrzeć na to, a na tamto, to jest różnica, jest znaczna różnica. Tak, i na pompowanych kołach, czyli nawet gdzieś po trawie, po Tak. nierównym podwórku nie ma problemu, żeby gdzieś ta łuparka nam się Tak. gibała na boki podczas tego transportu. Także Tak. no jest to tak profesjonalnie Zapytam się, gdzie zrobione. się olej uzupełnia? Od góry wlewamy Od olej. góry, tu przesadzony powietrznik, tak? Tak, dokładnie tak. Do pracy ma być częściowo odkręcony, Do pracy ma być częściowo odpowietrzone. żeby się nie tworzyło podciśnienie. Dokładnie. Rozumiem. To co? Robimy pierwsze testy. No robimy. To zaczynamy od tego, Od tych, co nie poszło. od tych co nie poszło. Dobra. Od najmniejszego. No, i Zobaczymy, czy później, któryś nas zaskoczy. później Myślę, że nie. wierzbę weźmiemy, no nie? Próbujemy. Ach, swobodnie. Nie było zatrzymania, szło i poszło. Pięknie. Ale nie wiem, czy pan zauważył, że też siłownik dużo szybciej chodzi względem mniejszego modelu. Nie, oczywiście, i szybciej wraca i szybciej chodzi, tamta powoli. No jest znaczna różnica jest, od razu to widać. Jak pracowałem na tamtej, no to jest różnica szalona. No, To co, dajemy któregoś grubszego, może tego teraz? no może tego osikowego, tak. Osikowego. Dobra. Musi iść! Ach! Nie ma dyskusji. Od razu uśmiech na twarzy pana Romka się pojawił. Maszyna, powiem tak, maszyna bajka. W takim tempie to pan Romek do wieczora przygotuje opał na cały sezon grzewczy. Tak, trzeba oleju dać, bo prowadnice suche. To będzie jeszcze lepiej. Lżej. Olejarka jest pod ręką. Chociaż to plastikowe są, ale posmarować trzeba. Rozejdzie się. Puścimy, niech przejdzie, jeszcze przysmarujemy.
Tak, To co, najtrudniejszy zawodnik? tak, najtrudniejszy zawodnik. Tamta nie miała On szans. już jest bardzo przyschnięty, na pewno będzie bardzo Przyschnięta twardy. jest tak, ale to jest siła, no to jest, musi pójść. Wierzba, ale jak jest sękata widać, jaki sęk, no nie? To jest trudna sprawa. Proszę, jaki sękol był. Wzięło go. No ta, to jest maszyna. O, jaki sękol. Same sęki. Pięknie. Ach, strasznie krzywa, ale damy radę. Ogólnie fajne jest to, panie Romku, że ona ma wysoką wysokość łupania i można w niej łupać metrówki, 1,10 m wysokości. Tak. To jest fajne. Tu podregulować, żeby nie tracić czasu, no nie żeby nie schodzić do samej góry. Teraz spróbujemy na tych długich. Na tych długich, to odstawimy Tak. tego kloca. Tak. Zmieści się. Bierze jak diabeł sołtysa. Za gromadzkie pieniądze. Uwaga! Tego po kolei rozłupimy wszystkie. Niech schną, no nie? Będą lżejsze. O, ten jest wymiarowy. To jest wymiarowy, M10, ja tu zaznaczyłem go takim X-em. M10. Bite. Bite szyn, tak jest. No, do roboty. I na 4 go. Tylko trzaski lecą. Już go widzę. Taki cholera odziomek i to jeszcze krzywo odcięty od pnia. O, taki nie był niewinny. W żaden sposób próbowałem po flisach. Nie ma szans. Chodź tu malutki. Pan Romek walczy do końca, próbuje zatrzymać łuparkę. Nie uda mu się. No próbuję zatrzymać i wyrzucić won. Powiem, przynieście jeszcze większą, bo ta zasłaba. Nie, już większy. Prawdopodobnie większej nie trzeba. Pokazało, no pięknie, pięknie. Te szczapy, no nie, tylko trzaski lecą. No na tym naprawdę, bo on taki kręty, no nie widać, że kręty jest. Trudny pniaczek. Proszę bardzo. Proszę, jaki kręty. Słój, prawda? Kręty słój. Strzeliło normalnie. A, taki jesteś mocny, a my ci damy czadu. My ci damy czadu. Trach! Maszyna. Git. Taki o malutki, no nie? No maszyna bardzo dobra. Nie mam, jak to się mówi, nie mam zastrzeżeń. Naprawdę maszyna super. Ja coś pokażę. A do takich pniaków to wyżej nie trzeba je podnosić, no nie, żeby nie tracić czasu na ten, tylko zdążyć przestawić i jechać. No. No i gra. Ja tą sprężynkę tu zabezpieczę, żeby ona nie uciekała. Nawet można zakręcić tam kawałek rzemyka, bo ona tak przy takim matnięciu, ona lubi sobie normalnie odskoczyć. No i bo to jest prawo fizyki.
Ale tu można zakręcić kawałek rzemyka i ona nie ucieknie. Ale wszystko jest perfekt, absolutnie jest dobrze. Świetnie. Fajne jest to, że kiedy tniemy drewno na przykład wczesną wiosną, Tak. kiedy drewno nie ma jeszcze soków i jest ta Tak. wysokość, duża wysokość łupania, Tak. to drewno można później sobie złożyć ładnie w stosach i ono Ono się nie przewróci nam na pewno, bo są długie te kloce. Długie tak, Tak. i ono dosycha I nam. później no, właśnie schnie. ładnie dosycha. No, Dosycha. także na jesień mamy bardzo, bardzo wartościowy. Tak, bo wystarczy, ja doskonale wiem, wystarczy przełupać na pół, to już schnie. To jest duża różnica. W całym nie schnie, ono będzie pękać powoli, a tak to już moment traci. To poleży parę tygodni i jest suche. No pociąć i wszystko. I jak? Jest różnica? Jest różnica szalona, no bo tamta jednak niestety. Przy moim drewnie, jak ja tu mam grube sękate, nieraz są takie naprawdę sękate świerki, no nie? No niestety. Trzeba kombinować po flisach, tak, traci się czas, no nie? Nie udało się zatrzymać łuparki. Tej nie udało mi się. Myślałem, że na tej wierzbie krzywej zatrzymam. Nie, trzaski poszła. Grubość tłoczyska, dużo większe ciśnienie, dużo większy Tak, silnik, no. większa wydajność tej No, pompy, także no jest Tłoczysko jak sporo aspektów. tłoczysko jak dosłownie jak w koparce. Tak. Nie zagrzało się, zimne. Olej zimny. Do tego dziś Jednak wiatr jest. Tak, te 24 litry oleju tutaj jednak, żeby to się zagrzało, to trzeba by było naprawdę Tak, bardzo dużo nią pracować i to pewnie by się nie udało, żeby ona się tak, zagrzała. tak jest. No jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę maszyna super. Tak, nawet i kiedy ma Pan grube metrówki, bo tutaj mieliśmy, nie były one aż tak No, bardzo grube, no. ale kiedy mamy grube te metrówki, spokojnie możemy tutaj opuścić sobie ramię do dołu, zjechać siłownikiem na dół, założyć tutaj łańcuszek i Aha, wtedy to ramię postawi nam ten kloc do pionu, także też Rozumiem. nie trzeba go dźwigać, nie? rozumiem. No tak po to także jest spokojnie właśnie. takie grube średnice Tak. też tutaj nie są żadnym Rozumiem. problemem, żeby... Tu rzucić kawałek jakiegoś klina, żeby nie spychało, no nie? No, pniak rzucić jakiś gruby. Tak jak Pan mówi, postawić i tym ramieniem, to ja tak myślałem, że do tego to służy. Po to jest ten hak i łańcuch. Tak. Wtedy można go sobie tutaj naprawdę hop. No oddajemy, no trzeba oddać. Podpiszemy. W zeszłym roku przyjechała bodajże w kwietniu to było. To był kwiecień, to było też tak gdzieś połowę kwietnia. Rok służyłam i tak. Co by nie mówiąc, dała radę przygotować opał na cały sezon grzewczy. No tak. Co by nie mówiąc właśnie, posługiwałem się już siekierą, się raczej nie posługiwałem. Tylko dało się radę właśnie i no ładnie. I teraz gdzie my ją podpiszemy? O, tu może być. Może być. Jedzie. Pan Romek mówi i jedź malutka w świat do uparki. Ma sentyment do uparki. No mówię, że malutka pojedzie w świat. Gdzieś tam ktoś ją kupi i będzie się cieszył. Ktoś sobie drewno do kominka połupać, no nie? Tak? Dziękuję Panie Krzysztofie i całej firmie Remet, że dali mi tą wspaniałą maszynę. Naprawdę przetestowaliśmy, maszyna jest super, mocna. Nie szło jej zatrzymać, to było widać jak każde drzewo wali na pół, tam tylko trzaski lecą. Super, a ja Pana serdecznie pozdrawiam od całego zespołu Remet. Bardzo się cieszę, że nasze maszyny spełniają Pańskie oczekiwania. I cóż nam pozostaje? My jeździmy do Pana Romka. Zapraszamy Pana Romka na Podkarpacie. No słowa dotrzymam. Przyjedziemy razem z filmowcem. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę, Marcina Kozuba, Michała Albinowskiego oraz Łap Goblina i dziękuję za wsparcie Romek Zaklinacz Byków.